Cześć, witam Was na kanale Oddech. W dzisiejszym odcinku postaram się pokazać, jak połączyć kamery na dalszą odległość, czy można połączyć kamerę na odległości 250 metrach, jak połączyć kamery na jednym kablu za pomocą ekstenderów i zmierzymy się z jednym problemem, który klient podesłał. Otóż chciałby, żeby przedłużyć kamery na odległości 300 metrów oraz drugą stronę na odległość nawet 450 metrów. Jak widzicie, przygotowałem sobie ekstendery, switche, rejestrator i zabieramy się za robotę. Więc na początek pokażę Wam, czy można w ogóle zasilić kamerę na 250 metrach i czy ona będzie działała. W tym celu przygotowałem sobie różne odcinki skrętek, ponapisywałem ile mają. Na tej podstawie będę próbował Wam pokazać, jak to zadziała. I teraz tak, ten switch ma coś takiego jak przełączniki z tyłu i te przełączniki właśnie umożliwiają, przynajmniej jeden z nich, czyli akurat drugi przełącznik, który nazywa się IA Extend, czyli w teorii na 250 metrach dzięki właśnie tej funkcji powinna kamera działać. Co prawda zmniejsza się wtedy przepustowość na 10 megabitów na sekundę, natomiast w naszym przypadku w zupełności to wystarczy. Więc włączamy sobie tą funkcję, akurat drugi suwak. Trzeci też możemy włączyć ze względu na to, że trzeci odpowiada za iPoE, czyli w momencie, jeżeli kamera się zawiesi, ten switch automatycznie nam ją zrestartuje, czyli odetnie zasilanie i włączy ponownie. Na początek musimy sobie połączyć rejestrator z naszym switchem i teraz możemy podłączyć przewód 250 metrów, obojętnie do którego gniazda. Mamy kamerkę i próbujemy ją podłączyć. Pinamy, kamera się nam uruchomiła, wchodzimy, aby ją dodać. Rejestrator wyszukuje, próbujemy dodać. Mamy połączoną. Jak widzicie, mamy obraz. I kamera na 250 metrach jest połączona bez problemu. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli podłączyć więcej niż jedną kamerę, to nie dajemy ekstendera, ponieważ na 250 metrach mamy bardzo duży spadek napięcia i mimo tego, że podłączycie ekstender, to po podłączeniu dwóch kamer w trybie nocnym zabraknie im napięcia i nie będą działały poprawnie. Jeżeli byśmy chcieli podłączyć następne kamery, po prostu w tym celu należy dać drugi switch. Pamiętajcie, macie 250 metrów, podłączacie znowu do uplinku. Nie dajecie w tym miejscu czy w tym. Do uplinku musicie dać zasilanie do rejestratora oczywiście. Dzięki temu, mimo tego, że tam jest spadek napięcia, tutaj już nie będzie, ponieważ ten switch będzie zasilany osobno. I teraz, jeżeli go zasilicie, możecie podłączać tutaj kolejno kamerki. W ten sposób to będzie działało. Jeżeli chcemy wykorzystać takie ekstendery, na przykład mam przewód 155 metrów, podłączam se pod połę do rejestratora. Tak, wiem, ogólnie skrętki daje się na 100 metrów, natomiast to jest teoria. W praktyce na 150 metrach spokojnie to będzie działać. Zobaczcie, damy sobie ekstender, podłączamy sobie skrętkę jedną, podłączamy kamerkę, czekamy aż się uruchomi i kamera jest uruchomiona. Czyli 155 metrów, ekstender i kamera. Do takiego ekstendera podłączymy sobie 250 to już nie, ponieważ nie podciągnie nam, ale na przykład 126 metrów. Czyli podłączam sobie 126 metrów, podłączam kolejną kamerkę i sprawdzamy, czy nam się uruchomi. Próbujemy wyszukać kamerkę. Widać już ją. Dodajemy. I zobaczcie, mamy dwie kamery. Jedna jest oczywiście krótko, czyli na 155 metrach, natomiast ta jest na 280 metrach już. Jeden przewód idzie do ekstendera i z ekstendera następne 126 metrów. Żeby Wam lepiej to zobrazować, będę dawał schematy. Co się stanie, jeżeli przedłużymy sobie zasilanie o kolejny ekstender i o kolejny? Producent pokazuje na schematach, że tak można robić. Otóż nie można tak robić, ponieważ każde przedłużenie obniża nam napięcie. Ten ekstender też potrzebuje napięcia. W momencie, jeżeli podepniemy sobie tutaj dwie kamery na przykład i jeszcze przewód do następnego ekstendera, to nie dość, że ten ekstender będzie musiał zasilić te dwie kamery, to jeszcze dostanie spadek napięcia po przewodzie, musi zasilić ten ekstender i następne dwie kamery. Więc nie jest możliwe tak naprawdę przedłużenie na takich ekstenderach. 2, 3, 4 ekstendery. Można to zrobić ewentualnie w ten sposób. Mamy 155 metrów, następnie ekstender, potem idzie 126 metrów albo 150 metrów, też będzie działać.
i nie dajemy extendera, bo będzie spadek napięcia, możemy natomiast dać switcha, czyli w switcha wpinamy waplinka. Oczywiście taki switch musimy zasilić, czyli prąd w tym miejscu musi być. Podłączamy go. Nie musimy tutaj włączać AI extender ze względu na to, że nie będziemy łączyć na 250 metrów, chyba że chcecie. To tak. I w tym momencie, jeżeli mamy switcha, tutaj mam na przykład 50 metrów kabla, mogę sobie podłączyć do switcha 50 metrów. Znowu od switcha mogę dać extender, nie ma z tym najmniejszego problemu. I z extendera mogę dać na przykład 100 metrów i podłączyć kamerkę. I zobaczymy, czy zadziała. Schemat tutaj. Kamera, słyszałem, się uruchomiła. Zobaczymy, czy będzie podgląd na rejestratorze. Oczywiście, że jest. I tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. W ten sposób jak najbardziej można robić przedłużanie. Ale właśnie za pomocą switchy. Za pomocą extenderów nie robimy przedłużania ze względu na straty napięcia. Każdy extender też potrzebuje jakieś napięcie, plus kamery, jeżeli przedłużamy dalej, zaczyna brakować nam tego napięcia. Stąd też kamery potem nie działają. Więc jeżeli przeciągacie skrętkę, to ewentualnie możecie przeciągnąć kabel zasilający do następnego switcha. Ewentualnie na dalszych odległościach, jeżeli macie napięcie, to nie robi się już na switchach, można to zrobić na antenach. Tak zwany most można zrobić. Być może w którymś z odcinków Wam to też pokażę. Natomiast trzeba mieć tam zasilanie. Natomiast wiadomo, że po kablach zawsze dużo lepiej działa i można to zrobić w ten sposób. A teraz Wam pokażę, co by się stało, jeżeli byście faktycznie robili przedłużenie na takich extenderach. Więc podłączamy do rejestratora 155 metrów. Wpinamy oczywiście do extendera, żeby go zasilić. Extender się zasila. Podłączamy sobie w międzyczasie dwie kamery gdzieś tam w miejscu na 155 metrach. Druga kamerka. Kamerki, jak widać, działają. I teraz tak, w dzień działają, zakrywamy im obiektywy, żeby przeszły w tryb nocny. I jak widać, nie ma z tym problemu, działają. A teraz zobaczcie, przedłużamy o 50 metrów, czyli mamy dwie kamery podłączone. Podłączamy następny extender i do tego extendera będziemy podłączać kolejne kamery. Na przykład 100 metrów, czyli tak jak książka pisze, na 100 metrach bez problemu powinna kamerka działać. Podłączymy sobie taką kamerkę. Schematy oczywiście macie cały czas pokazane. Mamy trzecią kamerkę dodaną. Spróbujemy zakryć w dwóch obiektywy. I już nam się ta kamera zrestartowała. Zabrakło jej po prostu napięcia. Czyli w dzień bez problemu będzie działać, ale przyjdzie zmierzch i koniec. Kamera się wyłączy. Dlatego na extenderach nie przedłużamy po prostu kamer. Na oczywiście jakichś dłuższych odcinkach, bo jeżeli to będzie odcinek 50 metrów, to jeszcze może zadziała. Ale na dłuższych odcinkach nie ma mowy o jakimś przedłużaniu extenderach. Będzie po prostu brakować napięcia. Jeżeli chcecie przedłużać, to tylko i wyłącznie na switchach z własnym zasilaniem. Własne zasilanie po prostu daje Wam możliwość przedłużenia na dalsze odcinki. Proste, proste. Więc klient podesłał taki oto schemat. Aby rozwiązać jego problem z podłączeniem kamer, schemat musiałby wyglądać w ten sposób. Wtedy oczywiście będziemy mieli pewność, że przyjdzie zmierzch i wszystko będzie działać. Uwaga, to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli skrętkę macie 100% miedzi, bo bardzo często kupujecie z niewiadomych źródeł, które tak naprawdę te skrętki nie są testowane. Ja bym sam pewnie na nich montażu nie zrobił. Trzeba kupować sprawdzone skrętki. Tak jak my robimy sami montaże na tych skrętkach, to w 100% te skrętki musimy mieć dobre. Jeżeli bym posiadał złe skrętki, to sam bym po prostu sobie strzelił w kolano. Nie wykonałbym montażu na złych skrętkach. Dlatego my posiadamy skrętki sprawdzone, sam też testuję te skrętki i wiem, że na 150 metrach bez problemu kamerkę podłączam i to działa. I to działa kilka lat już, tak? Bo już mam takie montaże na 150 metrach, przewody porozprowadzane i działa po kilka lat. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A bardzo często zdarza się, że ktoś kupuje skrętkę z niewiadomego źródła, montuje kamerę na 100 metrach i ma problemy. No tu będzie miał problemy, jeżeli to skrętka jest jakaś miedziowana,
bądź też jeszcze gorzej aluminiowe wewnątrz są rzeczy. No niestety, takie życie. Oszukują jak mogą, nie? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.